Hej, Subaru WRX STI. Kilka osób mnie pytało o to, żeby opowiedzieć o tym samochodzie. To jest samochód, który kupiłem rok temu. Jeżdżę nim dokładnie rok czasu, więc myślę, że mam co nieco do powiedzenia na jego temat. Ja go kupiłem z myślą o tym, żeby po prostu nauczyć się porządnie jeździć trochę mocniej. Nie po ulicy, ale torowo. No i właśnie w przeciągu roku okazało się, że to nie jest samochód, który jest do jazdy torowej, ale jest genialnym samochodem właśnie do jazdy miejskiej, do jazdy po zakrętach, do jazdy pojechać w góry, pojechać w Bieszczady, w Beskidy. Jest po prostu cudownie, dlatego że samochód ma duży zapas mocy, ma napęd stały na 4 koła i nieważne czy... O, właśnie to. To jest odlot. To jest to, za co lubię ten samochód. Co dokładnie tu jest? 300 koni mechanicznych w standardzie, 407 Nm, o ile dobrze pamiętam. On nie wygląda pięknie, zrobię Ci nagranie z zewnątrz, zobaczysz. Dla wielu fajny jest to, że ma taki duży spoiler, ale no, powiedzmy sobie szczerze, porównując ten samochód do czegokolwiek nowego, co jeździ po ulicy, to odstaje co nieco. Niemniej wiem, że są osoby, którym on się bardzo podoba, a szczególnie podoba się głos tego silnika. Pojadę do tunelu i w tunelu usłyszysz, jak naprawdę ten samochód brzmi. Jest naprawdę zniewalający. Tylko że też są minusy tego dźwięku. Ja tu mam jeszcze sportowy układ wydechowy. Minusem jest to, że przez ten hałas, jaki robi, w zasadzie po godzinie 21 lepiej nim nie wyjeżdżać na miasto, bo się pobudzi wszystkie dzieci w promieniu 2 km. Ale wiem, że są osoby, dla które kupują Subaru, będą kupować Subaru właśnie dla tego dźwięku silnika. Jak pojeździłem nim trochę, pojechałem nim pierwszy raz na tor, hamulce mi padły, bo okazało się, że no, standardowe hamulce po prostu nie wytrzymują obciążenia. I powiem Ci, że przez rok, jak go mam, to pół roku był w serwisie, gdzie były poprawiane różne rzeczy, bo najpierw były zmieniane hamulce, wzmacniane, potem przez to, że ma ciężki przód, okazało się, że muszę założyć szperę, bo go wynosi bardzo mocno na zakrętach, a szpera mocno ułatwia życie w tym temacie. Za zmianami potem była kwestia problematycznego silnika, bo tu jest 2,5-litrowy silnik i odkąd Subaru zaczęło montować ten 2,5-litrowy silnik do WRX-a, do STI-a, okazało się, że te samochody się psują, że te silniki się psują, po prostu nie wytrzymują obciążenia, przegrzewają się i w Stanach były w związku z tym pozwy robione, a ja zrobiłem inaczej, po prostu włożyłem tutaj, cały dół silnika jest włożony z najmocniejszego modelu P22. Silnik jest zakuty, więc mogę w zasadzie nim robić wszystko. I to, co jeszcze w nim jest fajnego w tym momencie, on nie ma dołożonego turbo, nie ma tam jakiegoś specjalnego programu, znaczy jest fajny program zrobiony na 335 koni i na 540 Nm. I co z tego wynika? Wynika z tego to, że ten samochód się na każdym biegu wyrywa, dosłownie wyrywa. I jeśli przewieźć tym samochodem osobę, która nie jest, powiedzmy, nie wie, co to jest za samochód, a patrząc z zewnątrz, to niekoniecznie można się domyśleć, że on jest mocny. I kończy się to zazwyczaj piskiem, a czasami nawet płaczem, bo są takie przeciążenia. Tutaj nie mam w stanie, nie mam Ci jak pokazać tego, ale jeśli jechałeś kiedykolwiek takim samochodem, to myślę, że wiesz, o co chodzi. Dla mnie trochę problematyczna jest jego cena, bo on w Polsce kosztuje, o ile kojarzę, około 216 albo 217 tysięcy, co powiedzmy sobie za taki samochód jest to dużo, jest to według mnie bardzo dużo i gdybym miał kupować, ja kupiłem roczny, gdybym miał kupować nowy, raczej bym nie kupił, nie, na pewno bym nie kupił, bo troszkę jest przesadzona cena. Kupiłbym bardziej pewnie Mercedesa A45 AMG, który ma 387 koni chyba na dzień dzisiejszy i no jest dobra, nie ma legendy, ale lepiej jeździ chyba, na pewno lepiej przyspiesza, ale ma ten sam problem co ten, czyli jest kwestia ciężkiego przodu, a co za tym idzie, na szybkich zakrętach samochód wynosi.
Dla kogo to jest samochód? Wiesz co, nie jest to w tym momencie samochód dla rajdowców. Jeśli chcesz mieć Subaru do ścigania się, to lepiej kupić Subaru dosłownie 15-letnie. Będziesz miał z niego naprawdę więcej frajdy, takie, które ma jeszcze 2-litrowy silnik, bo ten samochód według mnie jest fajny, no właśnie do pojeżdżania sobie po mieście. Jest 5 miejsc, można całą rodzinkę zabrać, a jak tatuś czy mamusia ma aspiracje takie, żeby czasami sobie mocniej pojechać, to się do tego nada. Powiem Ci, że ja już kupiłem następcę, ten idzie teraz do sprzedania. Kupiłem Lancera Evo 10, bo w Lancerze o wiele prościej mogę porobić przeróbki, na jakich mi zależy, żebym mógł się no, troszkę mocniej poduczyć jeździć. W ten włożyłem już 50 000 albo ponad 50 000 i musiałbym włożyć jeszcze ze 100, żeby on jeździł tak jak trzeba, więc wolałem Lancera i tam będę miał mniej pracy. Może jeszcze Smycz! Już!